Cześć! Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, zapewne wiecie, że wyznaczałem w nim tą oto granicę mojej działki. Dzisiaj nadszedł czas, aby ją troszkę udoskonalić, to znaczy już dzisiaj wyciąłem tutaj takie na przykład lilaki, które rosły tutaj właśnie w tej granicy. One wyrastały tutaj w tą śliwkę, także musiałem to troszkę uporządkować. Jest to już zrobione. Tutaj poruszam się dalej. Akurat w tym miejscu nic nie trzeba było zrobić. Tutaj delikatnie przyciąłem drzewko. No i pora, aby wbić pierwszą łopatę. Mam zamiar dzisiaj sprawdzić, jak tutaj wbija się sztychówka oraz wiertnica. Mam taką ręczną, ale myślę, że fajnie się sprawdzi. Spróbuję dzisiaj wykopać ten oto narożnik takim właśnie sprzętem. No i myślę, że nie będzie tu potrzebna wiertnica o większej średnicy. Ten narożnik jest wytyczony poprzez moje indywidualne pomiary, ponieważ nie znalazłem tutaj żadnego słupka granicznego. No i mam zamiar tutaj wykopać taki dołek około 50 cm celem wsunięcia w niego słupka ogrodzeniowego. Tymczasowego, wykonanego z drzewa świerkowego, które ściąłem również na mojej działce. Jeśli będę chciał postawić tutaj jakiś mój wymarzony domek, i tak będę musiał wykonać odwierty geologiczne, ale dzisiaj wykonam taki odwiert łopatologicznie. No, może z użyciem ręcznego świderka. Sam jestem ciekaw, jak przedstawiają się tutaj warunki wodno-gruntowe. Jak na razie ziemia jest bardzo sucha, no ale to też wina pogody. Po prostu bardzo dawno nie padało. No i ta sztychówka wbija się tutaj dosyć ciężko. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się przedstawiało na głębokości 5-6 metrów, ponieważ na taką głębokość wkręca się świderek, który wykonuje właśnie takie pomiary gruntu. Ja mam zamiar wkopać się tutaj na około pół metra, ponieważ na taką głębokość zaplanowałem tutaj umieścić mój słupek ogrodzeniowy. Mimo że kopie się ciężko, to jak widać, kiedy wyjmuję już tą sztychówkę, ziemia jest raczej taka sypka, piaszczysta. Nie wiem, jakie wnioski mogę na tej podstawie już teraz wyciągać. Może podpowiecie mi w komentarzu. Na szczęście nie ma tutaj żadnych przeszkód w postaci kamieni i korzeni, które utrudniałyby znacząco wykopanie tutaj dołka. A jak widzicie, wkopałem się już na głębokość około 20 cm. To może spojrzę z bliska, jak wygląda ten dołek. No i myślę, że głębiej będę już kręcił świderkiem. Tak oto prezentuje się dziurka. Muszę przyznać, że takiej ręcznej wiertnicy jeszcze nie używałem, dlatego będę się musiał troszkę tego nauczyć. No ale udało mi się głęboko wbić, no i teraz trzeba użyć siły mięśni. Nie ukrywam, że jest to dosyć męczące, takie okrężne ruchy w prawą stronę. Ale świderek wchodzi, także chyba uda mi się tutaj pobrać próbkę ziemi, a właściwie tylko rozluźnić tą glebę, która jest głębiej, tak aby znów umieścić tutaj sztychówkę i wybrać ten nadmiar ziemi. Zobaczcie, udało mi się już tutaj wkręcić świderek. Jeszcze może troszkę. No i wyciągniemy sobie. Naprawdę ciężka robota. Chyba przy następnej okazji jednak pożyczę sobie od znajomego
taką wiertnicę spalinową. Ale zobaczcie, taki oto materiał, dalej sypki udaje mi się wyciągać, czyli no już na głębokości około 30 cm nadal ta ziemia jest sypka. Przyznam też, że coś blokuje tego świderka i tak jakby ociera o niego. Być może jest tam jakiś większy kamyk. Zaraz spróbuję to sprawdzić. Jeszcze spróbuję coś tutaj uzyskać, wywiercić. No tutaj coś jest nie tak. Chyba będę musiał użyć ponownie sztychówki. No bo szkoda zniszczyć świderka. Zresztą widać, jak on jest troszkę tam na tych brzegach taki oszlifowany. Zobaczymy, co tam jest. Dobra, no to może to będzie ostatnia partia. No i użyję sztychówki. Jest tam jakiś kamień. Już to czuję, bo tutaj mi ta sztychówka niestety zjeżdża. Także zaraz tutaj postaram się sprawdzić, co to może być. Spójrzcie, taki oto kamień jest tutaj zakopany na głębokości około 30 cm. No i mam przypuszczenie, że może to być kamień graniczny. Zaraz spróbuję go jeszcze dokładniej tutaj wykopać. No i jeśli jest to kamień graniczny, oznacza to, że bardzo dokładnie udało mi się wytyczyć granicę tego właśnie narożnika. No i właściwie z dokładnością do 5-10 cm znalazłem tą granicę. No i zobaczcie, odkopałem już właściwie cały ten kamień. Jest to zwykła kostka. Nie wiem jak głęboka, no ale tutaj nie da się jej przesuwać, także musi być dosyć spora. Nie ma też tutaj takiego charakterystycznego krzyża, czyli takiego znaku, którym znaczą takie słupki geodeci, ale jestem w 100% przekonany, że jest to właśnie kamień graniczny. No ciekawe, że udało mi się go tutaj wykopać i ciekawe, dlaczego on tak głęboko zszedł pod ziemię. Jest to dla mnie pewnego rodzaju niespodzianka, takie zaskakujące odkrycie. No i to trochę zmienia postaci rzeczy, ponieważ mając tutaj właśnie kamień, nie będę chyba musiał korzystać z usług geodety, usług wznowienia granic działki. No jest to zawsze jakiś plus. Zobaczcie, no kamień jak malowany, prawdziwa kosteczka. Myślę, że tak ją na razie zostawię i być może zamiast tymczasowego ogrodzenia rozważę tutaj zamontowanie już jakiegoś takiego stałego, być może nie jakiegoś pięknego, ale takiego zwykłego z siatki. W tej chwili poczułem się jak archeolog, który odnalazł jakiś stary artefakt. No i postaram się go oczywiście zabezpieczyć. Dam tu takie 3 deseczki, aby było łatwo się później do niego dostać. Jeszcze może jakaś deseczka na górę. No i tym sposobem zawsze będę wiedział, że tutaj jest mój kamień graniczny. Odszedłem dosłownie tylko na chwilę, aby się czegoś napić. No i od razu tutaj pojawiła się kontrola sąsiedzka. Te oto panie sprawdzają, czy nie oszukuję. No, tylko że one mi tutaj robią raczej bałagan niż kontrolę. No, nie jest to miłe. Drogie panie, dobrze, że sobie to zabezpieczyłem. Kontrola trwała 5 minut. Sąsiadki tutaj zupełnie spałaszowały ten kopiec, który tutaj był. No i jak widzicie, zostawiły po sobie niezły bałagan. Skoro udało mi się odnaleźć narożny słupek graniczny północno-zachodni,
postanowiłem się bliżej przyjrzeć również temu północno-wschodniemu. No i zobaczcie, on tutaj jest. Wystarczyło troszkę odgarnąć ziemi i spójrzcie, znalazłem taki oto słupek. On tutaj wygląda troszkę inaczej niż ta kostka. Widać, że jest o wiele starszy. Przyłożę go tutaj jeszcze taką zwykłą kostką. No i muszę powiedzieć, że to zmienia zupełnie perspektywę, ponieważ już się tutaj odwrócę z kamerą. Zobaczcie, cała granica będzie przesunięta o około 20 cm. I co za tym idzie? To oto drzewo znajduje się zatem w granicach mojej działki. Więc znów czeka mnie robota, tym razem o wiele cięższa, ponieważ tutaj przebiega linia energetyczna. No nic, jakoś sobie z tym poradzę. Tutaj te słupki również będą lekko przesunięte. No ale w sumie dobrze, no mam troszkę więcej działki o 20 cm. Cześć!